Chcę odwiedzić 12 krajów w 12 miesięcy w 2024 roku. W marcu lecimy do Irlandii, a z niej do Luksemburgu i kończymy w Portugalii. W dzisiejszym odcinku w zaledwie 3 dni objedziemy całą Irlandię, robiąc aż 1500 km, a przygodę zaczynamy od Dublina, gdzie wynajmujemy auto. I właśnie zauważyłem, mam nadzieję, że nie będą robić jakiegoś wielkiego problemu. Jesteśmy na lotnisku, lot był troszkę opóźniony godzinkę, więc godzinkę później niestety plus minus wylądowałem. No i czeka przed nami pierwszy strach w postaci prowadzenia auta lewą stroną. Co istotne, nie sam ruch tylko się zmienia, ale samo też trochę sterowanie auta, ponieważ skrzynia biegów obsługujemy ją lewą stroną, lewą ręką, nie prawą. Troszkę się boję się przede wszystkim tego, że jak ja sobie coś zrobię, to tam kij w to, ale nie chcę komuś z czegoś po prostu zrobić. Chcę z moją jakąś, wiecie, głupią intuicję, nieuwagę czy coś w tym stylu, bo domyślam się, że jakieś instynkty mogą być. Ktoś mnie tutaj zawiózł. Musiałem podjechać busikiem 3-minutowym, oczywiście darmowo zawieźli mnie na parking i wtedy sobie obserwowałem już jak ten kierowca, bo akurat miałem farta, że siedziałem na pasażerze w tym busiku, więc troszkę sobie obserwowałem. Trochę mnie to przeraża. Za chwilę sobie przetestuję biegi. Jak możecie zauważyć, nie mam je na prawą rękę, tylko mam je na lewą rękę. Na szczęście jest ze mną napój mocy, energetyk dla lekkiego rozluzowania się. No i co? Próbujemy! Dojechałem, moi drodzy. Nie było to jakieś wybitnie ciężkie. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Za mną znajduje się wodospad, do którego za chwilę podejdziemy. Około 5 minut drogi pieszo. Mamy za sobą pierwsze 55 km. Jest prawdopodobnie głośno tutaj, ale jestem o dziwo samemu, kompletnie samemu, bo za 30-40 minut to się zamyka. Jeżeli chodzi o jazdę samochodem, łatwo jest się przerzucić, nie jest to jakiś wybitny problem. Bardziej mnie trochę triggeruje fakt, że kierunkowskazy mam też po lewej stronie, gdzie biegi zmieniam też lewą stroną, w sensie lewą ręką i to jest dziwne. Ale o aucie jeszcze porozmawiamy, bo póki jest widno, to zobaczcie... Robi wrażenie, jak to mówi Mr. Krycha. Do samego jeżdżenia myślałem, że to będzie bardziej dziwne, w sensie nieintuicyjne. Łatwo się jedzie przyzwyczaić. Może jest to trochę takie śmieszne. To, co na pewno polecam wszystkim, którzy będą pierwszy raz jechać lewostronnym ruchem, to fakt, że łatwo jest zapomnieć, że z lewej strony mamy jeszcze pół auta i łatwo jest, wiecie, jechać blisko krawężnika, jakichś dziur i tym podobne. Myślę, że to jest kwestia godzinki, dwóch, żeby się do tego przyzwyczaić. Na ten moment mam za sobą jakąś godzinkę jazdy, około, z 50 km zrobiłem i ogólnie ronda są też dziwne. Ciężko się jakoś odnaleźć na tych rondach. Niby zasady są takie same, tylko że odwrócone, ale jednak ronda są na tyle specyficznym zjawiskiem. Wszędzie ronda działają inaczej. W Albanii czy na Teneryfie na przykład też dziwne były te ronda, więc ronda są specyficzne, ale najważniejsza rada w tym wszystkim jest taka, że nie róbcie głupich decyzji. Lepiej pojechać 10 km na godzinę wolniej, lepiej nadrobić 500 metrów, niż zrobić pochopną i szybką decyzję. To jest moim zdaniem najważniejsze w tym wszystkim, czyli po prostu nie szarżować w miejscu, w którym się nie zna po prostu i tyle. To, co możecie zauważyć ledwo za moimi plecami, to jest jezioro Loch Tay, chyba, jeżeli dobrze mówię. Niestety widoczność jest dramatyczna. Nie oddaje tego aż tak kamera, natomiast mgła jest okropna. Przy czym widzę, że ona się chyba lekko przesuwa, tak przynajmniej tutaj z lewej strony widzę. Możecie na przykład z tyłu zauważyć, jak się prowadzi i widoczność jest na jakieś 30-40 metrów, więc bardzo ostrożnie. Na szczęście jest taka godzina, bo jest już prawie 18 i za wiele tutaj już osób nie jeździ, praktycznie jest pusto. Nie dziwię się, ponieważ no, widok myślę, że jest zdecydowanie fajniejszy, kiedy cokolwiek widać i tyle. Miałem jeszcze tutaj zamiar odwiedzić 2 punkty, przede wszystkim taki fajny punkt widokowy wyższy, górę Wicklow, jeżeli się nie mylę. Chyba tak to się wymawia, w której bardzo fajnie widać właśnie to jezioro z innego punktu. Pogoda niestety nie dopisuje, co za tym idzie. No nie ma tutaj to sensu marnować czasu, przy czym te punkty są około 20
do 25 minut drogi między sobą, więc nie jest to dużo, ale to łącznie w totalu będzie jakaś godzina, półtora. Przy czym na hotel mam około 3,5 godziny drogi, jest to 250 km, więc i tak w tym momencie będę gdzieś na 22. Niestety mocno pokrzyżowały plany to opóźnienie tego samolotu, bo ta jednak godzina zrobiła jednak różnicę, przez to, że niedługo już za chwilę będzie zachodzić słońce. Być może wcześniej nie byłoby aż takiej mocnej mgły, bo teraz zaczęło padać. W połowie drogi, jak zacząłem tutaj jechać, to gdzieś zaczęło właśnie padać i była tam mgła. Jest w sumie, więc no średnio. Jak widzicie, sobie troszkę pojadłem, ponieważ ostatni posiłek, jaki jadłem, to była kanapka na śniadanie, więc grubo już ponad 10 godzin temu, prawie że 12. Jak dojadę generalnie tam, to będzie gdzieś godzina 22 z hakiem. No muszę się spieszyć, ponieważ no tak jak mówiłem, około 300 km nawet mam do zrobienia. Natomiast to, co jest dziwne, to no zaczynam dopiero gdzieś to podróżowanie. W tym roku byłem powiedzmy Hiszpanii, czyli w Teneryfie, oraz byłem w Albanii w lutym. I to, co mnie zastanawia, a raczej dziwi, to fakt, że no jest to pierwszy taki kompletnie anglojęzyczny kraj. Ponad roku mieszkania w Holandii. Jest to dla mnie dziwne, kiedy wszystko jest po prostu po angielsku, wszystko się rozumie, nie ma jakichś większych problemów z komunikacją. Przy czym w samej Holandii tak czy inaczej 90% osób gdzieś płynnie rozmawia po angielsku, więc tam nie ma problemów z komunikacją. Co nie zmienia to faktu, że no jak już idziecie do jakiegoś sklepu albo na stację czy coś w tym stylu w takiej Holandii, no to jednak macie wszystko po holendersku, a tu jednak wszystko jest po angielsku. Niby taka pierdoła, ale strasznie dziwne uczucie. Mamy za sobą około 380 km i przyjechaliśmy na drugą stronę wyspy. Noc spędziłem w miejscowości Killarney i pierwszy raz miałem styczność z hostelem. W hostelu znajdowało się fajne, wygodne łóżko. Przy łóżku znajdowała się zasłonka, którą można było idealnie się przykryć. Po tym pierwszym pobycie zakochałem się przebywać w hostelach, ponieważ mamy idealną możliwość kontaktu z różnymi narodowościami. A co istotne, jest bardzo tanio. Dzień drugi. Jesteśmy w okolicy Killarney. Są tutaj dwa jeziorka. Właśnie będziemy gdzieś je obkrążać. Postaram się zrobić kilka przebitek z tego wszystkiego. Jak możecie zauważyć, jeżdżę mniej więcej takimi salonami. Wszędzie jest zielono, jest mech, są drzewka, zieleń, no po prostu jest bosko. Po mojej prawej stronie jest natomiast piękny widok na wodę. I teraz jadę właśnie to obkrążyć, mniej więcej w tamtym kierunku jedziemy na taki punkt widokowy, prawdopodobnie tam jest jakiś most, więc tutaj obkrążymy i później jedziemy już bardziej w dół tej Irlandii. Tak mi się zdaje, jeżeli dobrze pamiętam na planie. Albo na klify, jeszcze zobaczymy. Mało przygotowany jestem chyba. Jest problem, bo nie mam przejazdu, co mnie trochę dziwi, bo to niby ma być otwarte. I co gorsze, teraz będę chyba z 200 metrów musiał tak cofać tyłem. Ojeju, to będzie ciężkie. Ciężko jest opisać to, co ciągle mnie tutaj otacza. Jednym chyba można słowem to opisać, czyli zielono. Ciągle jest zielono. Widoki są piękne, piękne górki, piękna trawa, ptaszki świerkają, no po prostu bajka. W sercu Parku Narodowego Killarney znajduje się Makros Abbey, opactwo wybudowane w połowie XV wieku jako klasztor franciszkanów. Choć dziś większość dachu już nie istnieje, budowla wciąż zachwyca swoim doskonałym stanem. Spędziłem tam ponad godzinę, podziwiając architekturę i odkrywając historię tego miejsca. Każdy zakątek opactwa ma swoją wyjątkową atmosferę, która sprawia, że wizyta tutaj jest naprawdę interesująca, a całość otoczona jest przepiękną irlandzką naturą, co daje temu miejscu jeszcze większego uroku. Bardzo blisko znajduje się Ross Castle, malowniczo położony nad brzegiem jeziora Loch Lin. Zamek, wybudowany w XV wieku przez klan O'Donoghue, oferuje przepiękne widoki na jezioro i otaczające góry. Troszkę się wkopałem, ponieważ poszedłem na wycieczkę wokół tego zamku, a dokładnie do środka tego zamku. Wycieczka trwała 35 minut, coś w tym stylu. Natomiast problem jest tego typu, że
W środku nie jest jakiś wybitnie ciekawy ten zamek. Troszkę zmarnowałem czas, uważam. Znaczy inaczej, wnętrze było bardzo fajne, natomiast byłoby to bardzo spoko, gdyby cała ta podróż po tym zamku trwała jakieś powiedzmy 15-20 minut, coś w tym stylu. Można wejść prawie na samą górę wieży, tej wieży, w sensie tutaj gdzieś. Jest to jakieś 25, może 30 metrów, jest stamtąd troszkę lepszy widok na całe to jezioro. I tam przede wszystkim jest taki mały cypelek, taka wyspa po środku. Z tego co ta kobieta opowiadała, to jest to pewnego rodzaju więzienie z tamtych starych czasów. Natomiast teraz lecimy na klify. Na klify mamy 2,5 godziny drogi około jazdy. Dlatego troszkę sobie pluję w brodę, że tutaj wszedłem. Ogólnie fajne miejsce, sam zamek w sensie oczywiście. Natomiast jeżeli macie czas, jeżeli macie w miarę napięty ten harmonogram tak jak ja, no to się nie do końca to opłaca niestety. Zapomniałem dodać, że niestety, ale było zabronione nagrywanie, więc musicie mi troszkę zaufać na słowo, że moim zdaniem gdzieś w 15-20 minut można by było opowiedzieć o tym zamku, gdzieś tam skrócić po prostu parę rzeczy i tyle. No niestety nie mogłem nic nagrać w środku. Po prawie 3 godzinach drogi mamy zrobione łącznie 600 km. Zajechałem już na te klify Moheru, za chwilę tam dojdziemy, mam z 10 minut około spacerkiem, natomiast to co chciałem wam zaprezentować, przede wszystkim to w jakiej scenerii się przede wszystkim większość czasu jeździ. Ja bym to trochę porównał do tego jak okładka, a dokładnie tapeta z Windowsa XP. Non-stop takie właśnie pola zielonkawe. Tutaj natomiast na tych klifach może tego aż tak bardzo nie widać, natomiast ta zieleń jest taka specyficzna, ponieważ tutaj jest z tego Atlantyku ta woda słona, co za tym idzie, ta roślinność jest troszkę zdziepko inna. Zobaczcie jak są fajnie zrobione sklepy, jeżeli się nie mylę, albo jakieś ogólnie obiekty normalnie są wkopane w ziemi. Trochę to jak z Hobbita wygląda, szczerze mówiąc, ale po prostu no to wygląda naprawdę. Generalnie to trochę beka, bo Amerykanki zrobiły sobie ze mną zdjęcie. Stałem przy tej wieży, którą widzieliście na przebitkach, a dokładnie przy tej wieży. Coś tam sprawdzałem chyba w telefonie, jakieś zdjęcie, nawet nie wiem. Byłem zamyślony i one coś tam do mnie powiedziały, że czy nie chcę z nimi zrobić zdjęcia, czy coś w tym stylu, bo tak stały obok mnie, tak sobie zażartowały chyba. Ja się zorientowałem nagle, że jedna z tych dziewczyn namierza na mnie i na te dziewczyny gdzieś. Ja tak stałem około 5 metrów od nich. No i tak kulturalnie, wiecie, chciałem standardowo odsunąć się, żeby nie przeszkadzać w kadrze, bo nie słuchałem wcześniej. Ja odchodzę, coś tam rzuciliśmy jakimiś tekstami śmiesznymi do siebie. No i ona właśnie, że żartowałyśmy, żeby zrobić z tobą zdjęcia. Ja mówię, no dawajcie, i się cofnąłem i zrobiliśmy sobie normalnie jakąś tam foteczkę. Nie mam niestety tej fotki, ale no były z Ameryki, wszystkie 3. Jedna z nich, z tego co się dowiedziałem, urodziła się w Grecji, ma generalnie grecką krew. Można w ten sposób powiedzieć, więc często odwiedzał Europę. Ej, no jadę sobie i mam stado owieczek. Czy tam baranów. Nie wiem co to są. No masakra. I one są pofarbowane w ogóle swoją drogą. Jak ja mam tu przejechać teraz? Ale dramat. Ojej, mam 20 minut do celu. Ej, no one są normalnie wszędzie tutaj. Już nie wiem, odjechałem od tamtego miejsca z jakieś 300 metrów i dalej są. Po ponad 3 godzinach drogi mamy zrobione łącznie 800 km i jesteśmy prawie o północy w hostelu. Zrobiłem krótki prysznic, jest już 3. dzień. No i teraz jestem na takim ganku hostelu. Bardzo fajne, klimatyczne miejsce, na otwartym generalnie terenie. Ale co istotne, jest tutaj ze mną kolega. Mały króliczek sobie normalnie kica. I słuchajcie, co istotne, jak tutaj przejeżdżałem, to dostałem instrukcję na bookingu, że bardzo istotnym jest, żeby zamykać odpowiednio te drzwi i te drzwi, które są za mną, żeby ten królik po prostu nie wchodził. Ja mówię, o co chodzi w ogóle? No i przechodzę faktycznie i kica sobie króliczek, więc fajnie. Wow! w nogę. Idę sobie zjeść śniadanko, no i lecimy dalej w trasę. Niestety nie zjadłem sobie śniadania z tytułu tego, że no myślałem, że tam były płatki, no bo były faktycznie płatki, ale żadnego mleka nie było i tym podobne.
A taką ochotę na płatki z mlekiem miałem, jak zobaczyłem te płatki. Więc no muszę sobie zajechać do jakiejś knajpki, sobie coś zjeść. Przy okazji zauważyłem, że bardzo fajną pogodę mamy. Czeka mnie teraz około 3,5 godziny drogi. Dobra, nie daj się skłamać mediom społecznościowym, pizga tu strasznie. Wreszcie wjeżdżamy do Irlandii Północnej i przebijamy barierę 1000 kilometrów. Zajechałem w końcu na miejsce. Zrobiłem chyba jakieś 250 km. Trochę nagrywam pod światło niestety. Mam nadzieję, że w ogóle mnie słychać troszkę. No, droga zajęła mi około 4 godziny. Względem Holandii, w której mieszkam, to przyznam, że te drogi, zobaczcie jakie ładne widoczki. To te drogi, mimo tego, że są naprawdę szybkiego ruchu, to mają bardzo dużo takich momentów, w których są jakieś dziwne spowolnienia. Na przykład jedziecie autostradą 100 na godzinę i za chwilę macie nagle spowolnienie 60. Trochę dziwne, ale ojeju, strasznie wieje się, jakoś zmachałem. Mimo tego, że przeszedłem ze 100 albo 200 metrów. Mniejsza w to. Chcę wam opowiedzieć jedną rzecz. A tą rzeczą jest to, że obecnie znajduję się w Irlandii Północnej. No i to oznacza, że jakby jestem politycznie pod władzą Wielkiej Brytanii. Nie zorientowałem się, w którym momencie ja przejechałem granicę. Jakoś tak wypatrywałem tego znaku, ale domyślam się, że sam przejazd tej granicy to chyba odbyło się przez miasto, jeżeli się nie mylę. Tak z tego, co widziałem plus minus na mapie. Gdzieś tego po prostu nie zauważyłem. Potem jak jechałem, to miałem ciągle odcinek chyba z 15 km, coś w tym stylu. Ciągle jakby po prostej. No i ogólnie zorientowałem się po czasie, że niestety w tamtym momencie byłem niezłym zawali drogą, ponieważ, no jak się może już domyślacie, do czego prowadzi ta historia, jak już gdzieś zajechałem w pewnym momencie i Google Maps zaczął mi ponownie tłumaczyć jakieś komunikaty i wspomniał mi, że za ćwierć mili skręć w lewo, to ja mówię, o kurde, przecież tutaj są faktycznie te mile i tym podobne. I się zorientowałem, że jak jest ograniczenie 40 znak, to są pieprzone mile, a nie kilometry. No i gdzieś tam po dosłownie jakichś 3-4 zakrętach, nie wiedząc co się dzieje na tych drogach, musiałem po prostu po ludzku gdzieś się zatrzymać na poboczu, na jakimś parkingu. No i wszedłem, przypominając sobie, ile to jest mila, bo człowiek coś tam świta, ale nikt tego nie używa jakby normalnie w Europie. Więc musiałem sobie sprawdzić na necie po prostu, jak te ograniczenia wyglądają, co, ile, gdzie ma. No i się okazało, że jak jest na przykład, wiecie, ograniczenie do 60, to finalnie możecie prawie 100 jechać. A to jest ogromna różnica ogólnie. No bo formalnie nazywa się to Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii. Albo Irlandii Północnej, do końca nie pamiętam. Dla mnie ogólnie to jest trochę dziwne, bo to jest tylko 20% całej tej wyspy, tak plus minus. Większość tego odłamu tej wyspy to stanowi normalna Irlandia, normalna nazwijmy. No i kwestia jest tego typu, że jak to teraz zaliczać? Bo w teorii jestem w Wielkiej Brytanii, jakby nie patrzeć, w sensie no kraj, który jakby łączy się z Wielką Brytanią, tak? Ciekawostka, która mnie zastanawia tylko, bo mam wypożyczone auto i wcześniej jak wynajmowałem na przykład auto na Teneryfie bądź w Albanii, no to tam podczas wypełniania tych, wiecie, formularzy, ankiet i tym podobne, macie informację, że musicie dać informację, czy będziecie przekraczać granice państwa i nie pamiętam, czy w tym przypadku też tak samo było. Teraz się zacząłem zastanawiać, czy ja w ogóle formalnie to ja mogę przybywać, wjeżdżać tym autem, czy nie? Mam nadzieję, że nie będą robić jakiegoś wielkiego problemu. Irlandia to Irlandia, whatever. Miejsce, w które teraz jesteśmy, to Grobla Olbrzymia. Myślę, że jedno chyba z najbardziej w ogóle unikatowych miejsc na całej wyspie Irlandii, ponieważ są tutaj tak bardzo niestandardowo kształtowane kamienie przez wodę. I co istotne, jest to zjawisko stricte naturalne,
Natomiast wygląda, jakby zostało stworzone na dobrą sprawę przez człowieka, ponieważ te kanty tych kamieni są takie wręcz aż ostre. Więc to jest takie, to był szczerze mówiąc najbardziej istotny dla mnie punkt tej wycieczki, ponieważ no to trzeba po prostu zobaczyć na żywo i tyle. Co się napociłem z tym, to moje. Odwiedzamy drugie największe miasto w Irlandii, dokładając kolejne 100 km. Jesteśmy w Belfast. Jest to miasto, w którym został zbudowany i zwodowany Titanic. Za mną to fioletowe to jest ratusz. Tak ogólnie chcę sobie po prostu się tutaj chwilkę przejść z tytułu tego, że gdzieś musiałem coś sobie zjeść. Myślę, że tak powłóczę się jeszcze z pół godziny, coś w tym stylu i będę gdzieś kierował się na Dublin, czyli ostatni punkt mojej dzisiejszej podróży, czyli tym samym jakby zamykamy koło całej wyspy Irlandii już w tym momencie, już nawet nie rozdzielając Irlandia Północna, po prostu całej Irlandii. Jeżeli chodzi o samo Belfast, powiem tak, no po prostu miasto z delikatnymi akcentami jakiejś takiej starszej budowy i tyle. Tak sobie troszkę poprzechodzę, nie ukrywam, że już ziemko nie mam siły, bo masę kilometrów tym autem zrobiłem. Może jestem lekkim ignorantem, ale nie widzę za bardzo tutaj jakichś cudów w tym Belfast. Wiem, że jest Muzeum Titanica, Titanic Belfast, coś takiego chyba to się nazywa. No niestety o tej godzinie ono jest już zamknięte, a z tego co widziałem na Google, to jest to całkiem fajne miejsce. Więc jak możecie zauważyć, no za mną głównie gdzieś są jakieś po prostu sklepy, galerie, restauracje i to podobne z lekkimi motywami jakiejś starszej budowy. Ej, nie wiem czy to widzicie dokładnie, ale tu po mieście normalnie zapierdzieja lis. No jeżeli się nie mylę, to jest lis. No bo na psa to nie wygląda. Ale jaja. Objazd wyspy kończymy w Lublinie, mając na liczniku 1300 km, ale to nie koniec problemów. Jest fuck up, ponieważ powinienem oddać auto do godziny 13 właśnie w tym punkcie tutaj za mną. Natomiast no jak widzicie, brama jest zamknięta. Wjechałem godzinkę wcześniej, no i nie spodziewałem się, że są tam aż takie korki w Dublinie. Plus zajechałem na stację, bo zgodnie z regulaminem trzeba zatankować auto do pełna. Wybrałem punkt na mapie i okazało się, że to jest tylko sklep stacji, a samej stacji tam nie ma. Więc marnowałem na tym też dobrych paręnaście minut przez te korki, prawie że 20. No i niestety miałem dwie opcje do wyboru. Przedłużenie auta o kolejne 24 godziny kosztowało 44 euro z hakiem, więc pomyślałem, że nie głupim będzie rozwiązaniem jednak się troszkę bardziej przytyrać i zajechać na lotnisko, bo lotnisko było otwarte, ten punkt odbioru kilka godzin dłużej. No i mówię, dobra, wrócę sobie jakoś tam autobusem, 6 euro chyba kosztuje autobus z lotniska, coś takiego. W nocy dzisiaj to przetestuję. No ale pytam, czy jest jakaś dodatkowa opłata za to, że w innym punkcie. Owszem jest i jest to 35 euro albo 34, czyli raptem różnica 10 euro. Stwierdziłem, że w tym przypadku nie ma sensu. Lepiej przez kolejne 24 godziny mieć to auto i gdzieś jeszcze tam zajechać, więc dzisiaj z rana wstałem i przejechałem właśnie na to samo jeziorko, żeby sprawdzić, czy teraz gdzieś pogoda dopisze. No i czy dopisała, to nie wiadomo. Zależy jak to respektować, bo mamy taką samą pogodę i nawet gorszą niż to, co było wcześniej. Natomiast ma to bardzo duży swój urok, pokazuje to taką też prawdziwą, deszczową, wieczną Irlandię. Mgły, no takich mgieł gdzieś w mieście albo w okolicach miasta nie zastaniecie, gdzie widoczność była naprawdę na parę dosłownie metrów w niektórych momentach. Widzicie, w moim vlogu nie chcę wam pokazywać, że wszystko jest kolorowe, bo jednak podróżowanie nie jest takie. Podróżowanie też ma swego rodzaju czasem porażki. Nie wszystko pójdzie zgodnie z waszym planem. No i tutaj właśnie z tytułu tego, że mam to auto i musiałem niestety zapłacić dodatkowe 44 euro, no to szkoda by było siedzieć w tym Dublinie, więc wyjechałem w taką atrakcję, którą miałem zaznaczoną na mapie na zasadzie, gdybym miał czas, to w razie czego jest w zanadrzu. No i tutaj to, co widzicie z tyłu, to są takie jakby grobowce, korytarze, ala bunkry, chociaż raczej bunkrami bym tego nie nazwał. Jest to stosunkowo duży obiekt. Ta rozpiętość tego, którą widzicie na oko, powiedziałbym
widziałem, że ma jakieś 50 metrów, 60, coś w tym stylu. No i gdzieś w podziemiach są tunele. Niestety okazało się, że jest to już wyprzedane. Wszystkie bilety na dzisiaj zostały wyprzedane, więc fakt, że mam to auto, sprawia, że ciągle się psują gdzieś plany. No i niestety jest to kolejny zmarnowany czas. To miejsce nazywa się Bruna Bonnie, coś takiego. Tak mi się zdaje, że to tak się wymawia. Dzień wcześniej, korzystając z faktu, że miałem ponadprogramowo dostęp do samochodu, postanowiłem odwiedzić urokliwą wioskę Hout. Miałem też szczęście zobaczyć tam przepiękny zachód słońca, który malował niebo w niezwykłych kolorach. Jest to około raptem 30 minut od Dublina samochodem. Hout oferuje niesamowite widoki i piękne trasy spacerowe wzdłuż wybrzeża. Nocą przystań w Hout ma swój niepowtarzalny urok z migoczącymi światłami odbijającymi się w wodzie. To miejsce zdecydowanie warto odwiedzić, gdy jest się w okolicach Dublina. Okej, za 10 minut oddaję auto. Mamy 1450 na liczniku plus 70, których na początku nie policzyłem, bo dopiero później zresetowałem, czyli w totalu ponad 1500 km w jakieś 3,5 dnia, coś w tym stylu. Stosunkowo intensywnie, myślę, że około 20 godzin za kółkiem to spędziłem spokojnie. Miejsce, w którym teraz się znajdujemy, to Trinity College w Dublinie, ponieważ auto już w sobie oddałem i mamy w okolicach, no tak 6-7 godzin na przechadzkę się po Dublinie. Ja za bardzo miastowy pod tym kątem nie jestem, mimo tego, że uwielbiam żyć w mieście, to jednak jak lecę na jakąś podróż, to bardziej wolę takie naturalne tereny, których na co dzień nie mamy po prostu u siebie, więc teraz przejdziemy się po tym Trinity College. Mam nadzieję, że będziemy mieli dostęp do biblioteki, która przynajmniej na Google bardzo imponująco wygląda. W środku całego tego kampusu jest zrobiony nowoczesny, bardzo czerwony i psujący moim zdaniem krajobraz budynek z napisem The Book of Kelly Experience. Nie wiem, czy to nie jest generalnie jakaś reprezentacja po prostu Trinity Long Room, które jest właśnie mniej więcej albo w tych drzwiach, albo tam dalej. To wielka generalnie biblioteka, bardzo widowiskowa. Chciałem tam wejść, natomiast jak byłem tam po prawej, to niestety, ale było to zamknięte. To zostało chyba przeistoczone po prostu w coś w tym stylu, z tego co widziałem na internecie właśnie na podobieństwo tego. Oczywiście sklepy, shopy jakieś i tym podobne. No moim zdaniem takie mało smaczne i sympatyczne, ponieważ cały ten college tutaj, ten Trinity College ma bardzo fajny i urokliwy taki irlandzki, taki brytyjski powiedzmy wygląd. Moim zdaniem bez sensu jest zaburzać coś takiego, no ale no cóż, pieniądz się musi zgadzać. To, co możecie teraz zauważyć na przebitkach, to dzielnica Temple Bar, słynąca na dobrą sprawę w Dublinie właśnie z bardzo dużej ilości barów. To właśnie w tym miejscu, tak na dobrą sprawę, dzieje się całe serce Dublina, czyli picie alkoholu. Między innymi przecież to właśnie w Irlandii została wymyślona whisky. Takie przynajmniej są podejrzenia, że to właśnie Irlandia zapoczątkowała, jeżeli chodzi o whisky. Za mną w tle też widzicie most Penny. Idziemy sobie teraz wzdłuż rzeki Liffey, chyba tak to się wymawia. I jeżeli się nie mylę, to jest taka główna rzeka w Dublinie. Ma to jakiś swój klimat. Nie jest to może najbardziej wybitne miasto, które gdzieś tam widziałem podczas podróży, natomiast ma pewnego rodzaju klimat. Domyślam się tym bardziej, jeżeli chodzi o ten Temple Bar, w momencie, w którym ktoś lubi gdzieś tam sobie napić się jakiegoś alkoholu. Ja niestety jestem tylko kompletnym abstynentem, więc nie pijam alkoholu, ale domyślam się, że gdzieś właśnie w piątek, w sobotę, godzina jakaś 20, 21, Irlandczycy potrafią się naprawdę do jakiejś tam pieśni, muzyki bawić, no i pewnie lecieć na całego. Ma to wszystko swój jakiś taki mały klimacik, ale raczej moim zdaniem jest to miasto na jeden dzień. Moim zdaniem nawet można z grubsza oczywiście przeskoczyć sobie w kilka godzin, popatrzeć sobie na ten taki klimat irlandzki. Natomiast jeżeli chodzi o całą Irlandię, uważam, że całym clue tego kraju to właśnie są te zielone, przepiękne tereny. Próbowałem nagrać to, co jest za mną z tyłu. Jest to Spire of Dublin, czyli 120-metrowy monument
Postawiony w sumie niedawno, bo w nowym tysiącleciu w roku 2002-2003 próbowałem zrobić jakieś fajne przebitki tego, natomiast niestety jest tu zbyt ciasno, zbyt dużo elementów i nie za bardzo idzie zrobić jakiegoś sensownego ujęcia, być może z drugiej strony. W tym miejscu wcześniej stała kolumna Nelsona, natomiast ona została zburzona przez wybuch bomby, więc w tym samym miejscu postawiono bardziej nowoczesny i przyznam, mimo tego, że to jest po prostu metalowy słupek, to robi to wrażenie, szczerze mówiąc, tak na żywo. Może tego w kamerze nie widać aż tak bardzo, natomiast no, robi to pewnego rodzaju wrażenie. 120 metrów. Powiem tak, im bliżej do tego podchodzę, tym bardziej uważam, że to jest wrąbana sprawa. 120 metrów. Robi też, szczerze mówiąc, mocne wrażenie. I w ogóle im dalej idę tym miastem, tutaj też na przykład, to tak coś mnie zaczyna urzekać w tym Dublinie, szczerze mówiąc. Myślę, że to jest fajne miejsce do życia. Wiem, że jest drogie na pewno, ponieważ jadłem przed chwilą super fajne żeberka i o dziwo obsługiwała mnie polska kelnerka. Gdzieś tam podsłuchałem po prostu wcześniej, że rozmawia po polsku, więc po polsku gdzieś tam zagaiłem i opowiadała mi między innymi, że jest bardzo ciężko z mieszkaniami i nawet z jakimiś pokojami. Podobno nawet dwupiętrowe łóżko, w sensie pokój z dwupiętrowym łóżkiem potrafi nawet 1000 kosztować, euro oczywiście, co istotne, więc to są chore kwoty. Jednak chciałem powiedzieć, że fajnie, że jest tutaj pewnego rodzaju połączenie tej starszej architektury z taką nowoczesnym, normalnym życiem, gdzie w momencie, w którym teraz mieszkam w Holandii, tam aż tego tak nie ma. Chociaż, no dobra, ciężko to porównać z tytułu tego, że no Dublin to jest stolica. Z jednej strony jakbym mieszkał w Amsterdamie, chociaż Amsterdam jest też bardzo taki staromodny. Bardziej Rotterdam jest, tak? Takim nowocześniejszym. To tutaj właśnie w tym Dublinie jest o tyle fajnie, że macie bardzo duże takie połączenie pewnego rodzaju starego klimatu z tym nowoczesnym, czyli z tym nowoczesnym klimatem, w którym macie komfortowe warunki do życia, sklepy obok siebie i tym podobne, a zarazem, kiedy chcecie się chociaż troszkę styknąć z jakąś kulturą starszą, no to jednak macie tego względnie pod dostatkiem. Spędziłem 3 noce w Live-in Hostel Mowbray, który okazał się bardzo przyjemnym miejscem. Hostelik oferuje wygodne łóżka z zasłonami, które zapewniają większą prywatność, a dodatkowo lokacja jest naprawdę dobra, blisko centrum Dublina i dogodna do zwiedzania miasta. 3:30, o 6:15 mamy wylot do Luksemburgu, więc tanie podróżowanie, dokładnie tak, wstawanie o 3 rano, żeby się spakować i żeby wejść. Na pierwszy autobus się nie wyrobiłem niestety, jest strasznie ciemno, nie wiem czy cokolwiek w ogóle widzicie, ale no będzie dobrze. 5 minut, mam mniej więcej do kolejnego autobusu, idę właśnie na niego, a w sumie to zapieprzam. Nie wiem jeszcze do końca jak z tym kupowaniem biletów, z tego co czytałem na internecie, to podobno się u kierowcy kupuje. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No i autobusem będziemy jechać około tam chyba 30-40 minut, coś takiego. Udało się dojechać. Mam za sobą gate'a, jestem 30 sekund od niego. Jeszcze mamy ponad godzinkę czasu. Natomiast zrobiłem fuck up, ponieważ doszedłem faktycznie na przystanek, a dokładnie na miejsce. Natomiast problem był tego typu, że poszedłem na drugą stronę ulicy, czyli na tą naszą standardową stronę ulicy. Przy czym no, jednak jest ruch lewostronny. No i po prostu przegapiłem autobus. Co za tym idzie, będziecie generalnie gdzieś tam właśnie w krajach, w których jest lewostronny ruch, to pamiętajcie o tym, że autobusy też jeżdżą po drugiej stronie i mało tego, są takie pewnego rodzaju instynkty w momencie, w którym patrzycie, czy autobus po prostu dojeżdża, czy nie. To ja osobiście ciągle patrzyłem w lewą stronę, tak jak to u nas jest, no bo przecież z lewej strony normalnie podjeżdża. Natomiast no, tutaj musicie patrzeć z prawej strony, czy jedzie. To by było tyle, więc lecimy teraz do Luksemburgu.